Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten mega mroźny poranek. Jak widzicie, jestem obatulona. Słuchajcie, zapraszam Was na tego vloga już o 7 rano. Także łapka w górę i jedziemy z tym dniem. Chciałabym Wam powiedzieć, że przyjechałam właśnie do przychodni na badanie. Mamy styczeń, nowy rok, nowe postanowienia i nie zapominajmy o tym, że trzeba zrobić ponownie badania kontrolne. Ja zawsze je robię w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia. I w styczniu zaczynam wszystkie badania robić, żeby po prostu mieć cały rok jakby z głowy i spokój i wiecie, wtedy też pamiętam, że w styczniu zrobione są badania, odhaczone, wszystko jest ok. Dlatego właśnie przyjechałam i przypominam, badamy się regularnie, drogie panie, panowie, zadbajcie o siebie. Ja lekko się stresuję, dlatego że przyjechałam na USG piersi, a ci, co mnie oglądają od dawna albo od początku, to wiedzą, że miałam przygody, więc no zobaczymy, jak to będzie. Lekki stresik jest, bo to już chyba zawsze będzie przy tego typu badaniu, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli. Słuchajcie, właśnie się zrobiło widno, właściwie taka szarówka, bo jeszcze przed chwilą było mega ciemno. Jest 15-stopniowy mróz. Jest tak zimno, że po prostu to jest dramat. Ja sobie nagrzałam w samochodzie. Jak ja się cieszę, że mam podgrzewane fotele, po prostu grzanie dupki w taki mróz. To słuchajcie, jest luksus. Naprawdę jest tak zimno, żeśmy się odzwyczaili od takich mrozów, bo ja pamiętam, jak byłam na studiach, to były takie mrozy i jak byłam w ciąży ze Stasiem, no to już wiecie, ponad 12 lat temu, bo Stasiu będzie miał niedługo 12 lat, więc no ciąża, no 12 lat temu, słuchajcie, były takie mrozy, później były te zimy ciepłe, takie lekkie i naprawdę żeśmy się odzwyczaili od takich mrozów. I wtedy były takie zimy po 20-25 stopni mrozu, a teraz jest 15 i normalnie się zamarza. Idę do przychodni, bo muszę się tam wylegitymować, zagrzać, bo jestem tak zmarznięta, że no po prostu nagrzałam w aucie, ale wiecie jak to jest, nie? I tak muszę wysiąść, że ja po prostu nie wiem, jak to się rozebrać do tego badania. W ogóle tak mi jest zimno, no ale jakoś trzeba. Mam jeszcze do zrobienia badania krwi, ale nie jestem na nie dzisiaj zapisana, więc raczej się nie uda, ale zapytam, poproszę panią, czy jest jakieś wolne miejsce. Jeżeli będzie, to od razu zrobię za jednym zamachem, żebym nie musiała przyjeżdżać, a jeżeli nie ma miejsca, no to przyjadę. Jakoś tam się umówię na jakiś termin, także lecę i widzimy się później. Hello, wróciłam do domu. Ja Was tutaj sobie postawię, bo byłam w Biedronce na zakupach, więc zrobimy sobie taki szybki holik z Biedronki. Pokażę, bo będę je akurat rozpakowywać, więc pokażę, co kupiłam. I dopiero się wezmę za śniadanko. Tylko najpierw muszę wziąć tabletkę swoją poranną. Dlatego, że nie brałam, bo miałam badania. I dobra wiadomość jest taka, że udało mi się zrobić te badania z krwi za jednym zamachem, więc nie muszę jechać drugi raz. A druga wiadomość jest mniej dobra, ale opowiem Wam potem już na spokojnie, jak usiądę, bo muszę ogarnąć te zakupy i śniadanie, bo jestem głodna. I muszę wypić kawę, dlatego że miałam pobraną krew, więc ja za chwilę dostanę zapaści. To już niedługo. Naszykowałam jeszcze sobie torby przed wyjściem na zakupy i oczywiście trochę się zestresowałam tym badaniem i toreb zapomniałam, musiałam kupić. No dobra. Kupiłam wafle ryżowe, 2 masła, akurat potrzebuję, a były w promocji. Te serki z Piątnicy, one są całkiem dobre. Jogurty takie, Jogobela.
Wzięłam też jeden kremowy, naturalny. Jeszcze jedna jogobelka. Dwa mleka bez laktozy. I filet z kurczaka, też był w dobrej cenie. Przyda się na jakiś obiadek, może jutro czy pojutrze. Dalej jogurt grecki, bardzo dobry on jest. 2 razy berlinki, zakupy bez berlinek, to wiecie, nie zakupy. Mnie bardzo smakują te berlinki, lubię chyba je najbardziej z parówek. Tutaj, oj, wypada mi, rogalik z nadzieniem orzechowym. Płatki dla dzieciaczków. Jeszcze mam w drugiej torbie, bo 2 paczki takich wzięłam, bo też było w promocji, jak się 2 brało, a u nas to schodzi. I takie smoothie. Ostatnio brałam żółte, jakieś tam inne owoce, takie bardziej egzotyczne i bardzo mi smakowało. I teraz wzięłam na spróbowanie takie. Jeżyna, jabłko, malina, czarna porzeczka. Więc tak, no chyba dużo witaminy C, więc może się przydać. Ogór. I jeszcze 2 torby. Bagietka. Chleba nie brałam, bo mamy pieczywo, mamy bułki. Jeszcze wzięłam tylko tą bagietkę. Wzięłam miętę. 2 paczki fasoli, bo dzieciaki uwielbiają. O, właśnie druga paczka tych płatków. Banany. I mały grzeszek, ale bardzo dawno tego nie jadłam, a bardzo raz na jakiś czas to lubię, bo jest smaczne całkiem. Gotowiec, lasagna. I to będzie na dzisiaj, sobie zrobię. Tak dawno jej nie jadłam, że naprawdę, a też była w jakiejś dobrej cenie dzisiaj. I właśnie od wczoraj tak o niej myślałam, żeby kupić i dzisiaj wchodzę, jest. Także dzisiaj coś takiego. Naprawdę całkiem niezły jest ten gotowiec. Znaczy nie wiem jak z Biedronki, bo zawsze w Lidlu kupowałam albo w Netto i było ok, ale myślę, że to jest to samo. I ostatnia torba to pomidorki. I mandarynki. I to koniec. Taki szybki haul z Biedronki. I tak, mięso było na promocji, płatki, masło, mandarynki, jeszcze właśnie ta lasagna i fasola też była na promocji, że jak się 2 kupowało, to tam druga była trochę taniej. Także łącznie za to wszystko zapłaciłam 150 chyba parę złotych, 156 czy coś takiego. Także nie wiem, no coś tam zawsze jest, ale właśnie dużo rzeczy było na promocji, bo tak to by było znacznie drożej. No dobra, słuchajcie, jestem. Przyszłam, zrobiłam kawkę i przyszłam powiedzieć Wam kilka słów o tych moich badaniach. No, tak kiepsko wygląda, jestem zmaltretowana mrozem, tymi badaniami, zakupami i wszystkim, ale sobie pogadamy. Słuchajcie, no jak oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że ja tam troszeczkę wojuję z tymi piersiami, z badaniami i tak dalej, że miałam niepokojącą zmianę rok temu i tak w skrócie, dużym skrócie mówiąc, miałam przez onkologa mieć ją usuwaną, ale dostałam jeszcze zlecone jedno USG przed zabiegiem i to USG wykazało, że to się wchłonęło, nie ma tej zmiany i nie ma co usuwać. Byłam trochę zaskoczona, ale no ucieszyłam się, normalne, nie? No i dzisiaj pojechałam znów to skontrolować, bo muszę co 6 miesięcy. No i się okazało, pojechałam w inne miejsce dzisiaj to skontrolować i co się okazało, że ta zmiana jest taka sama jak była, w tym samym miejscu co była i się wcale nie wchłonęła, słuchajcie.
No po prostu szok. No trochę się w pierwszej chwili tak wkurzyłam, no bo mówię, no co za lekarz mi robił to pół roku temu to USG i stwierdził, że nic tam nie ma, nic on nie widzi. No ale później się tak uspokoiłam, mówię, dobra, może faktycznie coś tam nie widział, może słaby lekarz, może słaby sprzęt miał, nie wiem, nie chcę go oceniać, ale no, mówię, no trudno. Pół roku żyłam w radości nieświadomej, natomiast no ta zmiana jest. Na szczęście nie powiększyła się, więc no teraz znów na wiosnę będę robić USG. Mam też wizytę u onkologa kolejną, więc zobaczymy, co on powie na to wszystko. Jeżeli to zacznie rosnąć, to na pewno będę to usuwać taką metodą, jak byłam wcześniej umówiona. No i zobaczymy, co to będzie. Także chciałam Wam powiedzieć taką, nie wiem jak to ująć w słowa, nie wiem, przestrogę, żebyście byli czujni, czujne, żeby jak Wam coś wyjdzie nie tak w badaniach, żeby też sprawdzić to u innego lekarza na innym sprzęcie, bo żeby potwierdzić, bo widzicie, takie kwiatki wychodzą. Także badajcie się regularnie, bo to ważne. Ja ogólnie jakby znalazłam to ze względu na to, że badam się właśnie regularnie, bo przy samobadaniu nic sobie nie wyczuwam i lekarz jak mnie bada, tak wiecie, to też nic nie wyczuwa, to tylko widać na USG i na mamografii, także trzeba te badania robić. I nic mnie nie boli, o jeszcze o tak. Także no, tak wygląda sytuacja, więc taka przestroga, jeśli chodzi o badania. Dobra wiadomość jest taka, że to nie rośnie, nie urosło od ostatniego badania. I druga dobra wiadomość jest taka, że byłam wcześniej w przychodni i miałam też zlecone badania z krwi i miałam pojechać na osobno w innym terminie na nie, dlatego że nie byłam na dzisiaj umówiona, ale zapytałam panią, bo nikogo w ogóle nie było do gabinetu zabiegowego, nikogo nie było, żadnej kolejki, bo zawsze jest, więc zapytałam panią, czy dzisiaj zabiegowy pracuje, powiedziała, że tak. Ja mówię, czy dałoby radę zrobić te badania tak teraz, żebym nie musiała czekać albo przyjeżdżać drugi raz. Pani powiedziała, że tak i mi pobrali krew i dzisiaj wieczorem będę miała wyniki, więc no rewelacja. Udało się 2 pieczenie na jednym ogniu upiec i nie będę musiała jechać drugi raz, z czego bardzo się cieszę. W tym tygodniu jeszcze mnie czeka wyprawa do ortodonty. Wizyta kontrolna, będzie zmiana gumeczek, także wypatrujcie. Teraz mam różowe, takie delikatnie różowe, pastelowe, ale teraz chyba sobie zrobię zmianę, bo już noszę te 2 miesiące, już mi się trochę znudziły, bo to wiecie co, wizyta kontrolna jest i tak musi być zmiana tych gumek i tak, więc można się bawić kolorami, więc wypatrujcie jaki teraz kolor założę. Nie będę zdradzać, bo mam pewien pomysł, ale może się dopatrzycie. Piję kawkę, bo powiem Wam, że ja zawsze po pobraniu krwi, ja się dobrze czuję, podczas pobrania krwi nic mi nie jest, natomiast tak 2 godziny po dostaję takiej słabości, dosłownie takiej zapaści. Bardzo mnie boli głowa, bardzo mi się chce spać, nie mogę pionu utrzymać, więc piję kawę, bo muszę poczytać, jeszcze muszę coś ogarnąć na komputerze. I muszę rozpakować paczkę, bo mi przywiózł przed chwilą kurier paczkę z Rossmana, bo zamawiałam. Zapomniałam jednej rzeczy zamówić. No ale to nic, jak będę szła do tego ortodonty, to mam po drodze Rossmana, więc tam za kilka dni dokupię. Natomiast no chyba sobie razem rozpakujemy tą paczkę. Jak wypiję kawę, to się odezwę, bo pokażę Wam, co zamówiłam z takich higienicznych, chyba higieniczno-chemicznych rzeczy. No dobra, mam paczkę z Rossmana, tylko ją tutaj sobie chyba na pufie postawię, żeby było coś widać. Bo powiem Wam, że jest taka trochę ciężka. Także jedziemy. Ja może trochę Was tutaj sobie wyżej postawię. Czekajcie.
Musimy coś tu zakombinować, żeby było wyżej. O, może tak będzie ciut lepiej. O, tak, żeby było widać. To jest oczywiście masa papieru, bo jest zabezpieczone. Wow, naprawdę dużo tego papieru. No i tak jak wspominałam wcześniej, są takie rzeczy higieniczno-chemiczne, więc mamy płatki kosmetyczne z Isany, te duże, worki na śmieci, tutaj mamy 3 opakowania, wiecie, kobiece sprawy, tampony, mam Luxie mydło do rąk, Marimer hipertoniczny roztwór, wiecie, tej soli morskiej, czy tam wody morskiej. On jest bardzo dobry, ja go używałam jak Stasio był, woda morska to jest, jak Stasio był malutki i teraz jak Julian, teraz dla Juliana to kupiłam też, bo jak był mniejszy też często tego używaliśmy. To jest ten czerwony, czyli jego się używa przy przeziębieniach, jak dziecko ma katar, jak ma zapchany nos, to się go psika, on tam rozpuszcza to wszystko i to schodzi ten katar, jak dziecko nie może wydmuchać noska. I to jest taki odblokowujący nos do oczyszczania nosa przy jakimś tam wirusie. A jak jest niebieski, ten w niebieskim opakowaniu z tym niebieskim paskiem, to jest taki typowo higieniczny, żeby codziennie psikać i po prostu przeczyścić ten nosek, ale ten jest taki do przeziębienia. Dwie pianki, ale zimne to jest, ojejkuś, dwie pianki Venus do depilacji. Jeszcze mydło w płynie, znaczy mydło do rąk, ale to jest w piance. Słuchajcie, plasterki Isana, moje ulubione, były w promocji. Cążki, bo słuchajcie, zepsuły mi się cążki i ostatnio już ledwo usuwałam sobie skórki przy paznokciach, bo mi się właśnie zepsuły, więc nowe. I teraz coś do włosów, bo pokończyły mi się odżywki w moich zapasach, więc wzięłam John Frieda do blond włosów. To jest ta fioletowa, czyli ona, wiecie, ochładza kolor, jakieś tam, wiecie, żółte odcienie ciepłe i była w promocji, dlatego ją kupiłam, bo ogólnie są dość drogawe jak na takie drogeryjne te produkty John Friedy, a mnie one jakoś, tak powiem wam, mega nie zachwycają. Wiem, że są wielkie fanki Johna Friedy, ale mnie, no jest bo jest, ale żeby to był jakiś szał, to nie, i uważam, że można w tej samej jakby, przy tym samym efekcie znacznie tańszy szampon czy odżywkę kupić w Rossmanie, ale z racji, że był w promocji, no to wzięłam. I wzięłam jeszcze z Isany taką odżywkę i to jest, poczekajcie, to jest odżywka wymarzona długość do włosów długich, zniszczonych i łamliwych. Także zobaczymy, nie miałam jej jeszcze, ale tą, którą teraz mam w łazience, już ostatnią używam i moją pierwszą z Isany z olejem jakimś tam arganowym. O, no to jest całkiem spoko, więc skusiłam się na kolejną. I wzięłam pierwszy raz z Isany, słuchajcie, maskę do włosów, bo skończyła mi się też maska. Widać? O.
I to jest maska pomarańczowa. I ona, co ona nam tu robi? Z ekstraktem z pomarańczy do włosów osłabionych zimą i suchych, bez silikonów. Także zobaczymy, jak ona będzie działała. Zaraz sobie ją zaniosę do łazienki, no ale do włosów suchych o to chodziło, bo mam rozjaśniane. No, przez folijkę nie czuć zapachu, ale zaraz sobie ją otworzę. Jeszcze kupiłam takie te, wiecie, takie te stiki, takie do toalety, takie przylepiane, te żelowe, takie krążki. Filtry do dzbanka. Wzięłam DAF, antyperspirant. Ja uwielbiam DAF i używam tylko DAF, najlepiej mi się sprawdza i ta skóra też jest taka przyjemna po DAF. Przez długi czas używałam tych w sprayu, ale one tak kosmicznie podrożały, że to jest jakaś paranoja i przestałam je kupować i zaczęłam kupować z powrotem w sztywcie, też DAF, ale w sztywcie, bo wychodziło trochę taniej i były często na promocji. I mam zrobiony zapas tych sztyftów, bo nawet jak byłam ostatnio w Biedronce, to były po pierwsze w dobrej cenie i po drugie jeszcze był drugi gratis, więc wzięłam sobie tam zapasy, zrobiłam. Ale teraz mi się trafiła promocja na ten sprayu, więc tak dla odmiany wzięłam sobie jeden. I mam jeszcze dwie paczki Finisha kapsułek do zmywarki. A dwie paczki, to są takie duże paczki, bo tu jest aż 120 sztuk, ale wzięłam dwie, bo jedna jest dla mojej mamy. Jedna paczka kapsułek do prania, bo były też w dobrej cenie. Papier toaletowy. I jeszcze krem BB, a krem BB jest nie dla mnie, tylko dla mojej mamy, dlatego że ona niedługo będzie miała urodziny i szykuję jej paczkę, taki prezent i będzie tam kilka rzeczy w tej paczce i chciałam jej dorzucić z Bourjois taki krem BB, bo ona go nigdy nie używała i stwierdziłam, że na spróbowanie wezmę jej, żeby mogła sobie zobaczyć, jak będzie jej odpowiadał, no to będzie używała, jak nie, no to nie, trudno, ale zobaczy, przetestuje. Więc Bourjois wziąłam jej kolor 01 Light, dlatego że no jest zima, wiadomo, nie jest opalona, więc zobaczymy, czy się jej spodoba. I to koniec moich zakupów. A, muszę te papiery tu z powrotem włożyć, także taki haul z Rossmana. Dzisiaj zakupowo, Biedronka i Rossmann. Moi drodzy, mamy wieczór, jestem już po kąpieli, po wieczornej pielęgnacji. Słuchajcie, no popołudnie przeleżałam trochę, nawet się zdrzemnęłam, po tych badaniach naprawdę się kiepsko czułam i chciałam już zakończyć tego vloga, ale przypominam Wam, badajcie się regularnie i przypominam Wam też o tej mojej przestrodze, że jeżeli coś Wam się wydaje dziwne, podejrzane, niewiarygodne, to zbadajcie się 2 razy w 2 różnych miejscach, u 2 różnych lekarzy, na 2 różnych sprzętach, bo jak widzicie, takie kwiatki wychodzą, a ja idę jeszcze do łazienki, bo będę robić wcierkę we włosy, więc idę to ogarnąć i kładę się spać. Dziękuję Wam za ten wspólny profilaktyczny dzień ze mną. Profilaktyka na pierwszym planie musi być. Pamiętajcie o tym, także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa, pa!